Cześć, jestem Kamil. Witajcie na kanale Gorilla Project Car. Dzisiaj kontynuuję składanie silnika M42. Mam w kieszeni już takie coś prosto z BMW i są to 4 dysze wtrysku oleju, każda za 114 zł. Dlatego, że w moim M42 takich dyszy nie było. Zostały zgubione w trakcie remontu silnika, poza tym były uszkodzone. Więc i tak nic wielkiego się nie stało. Wyciągam silnik i kontynuuję, bo silnik z Golfa, któremu mam niby dotrzymywać kroku, już ma założoną miskę olejową, a mój dalej tylko pomalowany. I teraz tak, jak mówiłem w filmie o silniku do karata, nie będę używać rękawiczek, ponieważ praca w rękawiczkach przy takich rzeczach jest mocno niekomfortowa. Dlatego zakasam rękawy i biorę się do roboty. Dalej jest zimno, mogłoby być cieplej. Wolałbym to robić, jak będzie cieplej, ale no, jak będzie cieplej, to będę głowicę zakładać.
Okej, wał mam już zamontowany, kręci się bardzo luźno, co mnie cieszy. Nie mam pasków, którymi się sprawdza te wszystkie rzeczy, ale mam zaufanie do osoby, która robiła ten silnik i poniekąd mam zaufanie do firmy, która robiła panewki. Może nie jest to zbyt profesjonalne. I komuś silnika bym tak nie składał, no chyba, że to Piotrek. I robimy to w podobny sposób, czyli budżetowa budowa. Ale jeżeli ktoś by się zgłosił i powiedział, hej, zbuduj mi silnik, to raczej na pewno zaopatrzyłbym się w paski i raczej na 100%, nie no nawet nie raczej, na 100% zaopatrzyłbym się w paski i na 100% bym wszystko sprawdzał po 3 razy. Ale to jest... No dobra, może wydałem na ten silnik już 4,5-5 tysięcy. Ja nie mogę. Nie będę więcej liczyć, ile mnie ten silnik kosztował, bo póki co to 5 tysięcy jest. Ale... Co ja robię? Za 5 tysięcy bym spłacił dosłownie 1,5 raty z domu. Ale skoro zabrnąłem już tutaj i tych pieniędzy nie odzyskam, to trzeba wziąć łopatę, skoro już jesteśmy na dnie i zacząć kopać dalej. Może się dokopiemy do powierzchni z drugiej strony globu. Albo talerza, jeżeli uważacie, że Ziemia jest płaska. Cokolwiek. Ja. Okej, to nie są oryginalne tłoki. Ja jak nie wiem co. Dobra, ten silnik już naprawdę wiele w swoim życiu przeszedł. Aż dziwne, że wszystko jest w nominale. To są tłoki tego producenta, czyli Kolben Schmidt. Nie wiem, czy tak ma być oryginalnie. Może akurat robili tłoki OM. Na korbach też nie widzę logo BMW. Może będzie działać, nie wiem. Co ja robię? Naprawdę. Trytkami zaznaczyłem sobie kiedyś, który to jest, czyli ten jest drugi. Pójdzie tu. O, nie pójdzie teraz, bo już by tam wpadł. Może znacie to uczucie, kiedy składacie swój silnik z BMW i zakładacie panewki korbowodowe
I założyliście wszystkie, bo się upewniliście, ale tak jakby zostają 4. I zastanawiacie się, czemu. Później sobie myślicie, bo jedyny silnik, jaki powinien być w BMW, ma 6 cylindrów, a nie 4. I tu producent części zamiennych sugeruje mi, że popełniam błąd i powinienem wsadzić tam 6-cylindrowy silnik. Gdybym tylko miał jakieś M52B28 stojące w garażu jakieś 30 metrów stąd. I tak, jest M42, wsadzony wał, wsadzone tłoki i kręci się. I to bez większego oporu, bez większego problemu, co jest super. A mam nadzieję, że ten opór nie jest zbyt słaby, ale okaże się jak odpalimy. Śruba, którą tam wkręciłem, żeby zrobić poprzednią scenę, jest z N42 i w tej chwili nie chce się za bardzo wykręcić. No ale dostanie z pneumata, się odkręci, nie wiem. Będzie ok. Co dalej? Dalej pompa oleju, przód. Nie, jak założę pompę oleju i z tyłu to dziwne coś z tym pierścieniem uszczelniającym, to można zakładać michę. Jak wleci micha i tak dalej, to można składać głowicę, później można składać rozrząd i chyba w ten sposób będą te odcinki wychodzić, czyli w następnym zakładam z tyłu pierścień uszczelniający, z przodu pompę oleju i michę, a w jeszcze następnym głowicę i w jeszcze następnym rozrząd i będzie gotowy silnik. Chyba. Zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem bardzo zadowolony. I dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się w następnym. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu i tyle. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.